Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Witam Cię, Janku. Oczywiście mamy świeże wiadomości, świeże dostawy i kilka informacji, które na pewno Państwa zainteresują. Stoimy tutaj, bardzo ładnie widać. Janku, podejdźmy chwileczkę, Podejdźmy. bo to jest wyjątkowo ciekawe. Już teraz dostawy, z racji tego, że analizujemy koszty, żeby one nam nie rosły, te podwyżki, to wszystko, to nas dotyka, to jest bardzo takie stresujące, bo tutaj chcemy nabyć maszynę, a ona kosztuje, nie Janku, no to jest jakiś kłopot. Ale z kolei Ty jesteś tym takim szczęściarzem chyba w Polsce, no bo te dostawy dostajesz bardzo regularnie. Dostajemy regularnie, wręcz mogę powiedzieć, że ta dostawa była planowana w późniejszym terminie, a przyjechała wcześniej. No to jest właśnie wyjątkowo ciekawe, że no bo jesteś wyjątkowy sam w sobie na pewno i to swoją drogą nie, ale chodzi też o to właśnie, że te problemy z dostawami są i dotykają naprawdę już całej Polski. To są mniejsze, większe czasami. To jest wycieraczka, czasami to jest opona, a my te dostawy dostajemy. Ta dostawa jest wyjątkowo ciekawa, bo jak widzicie ładnie folią przykryte, nietypowa. Tu jest ile ciągników? W tym kontenerze mamy aż 7 ciągników. Standardowo było poprzednio? Standardowo były 4 ciągniki, a teraz udało nam się, że tak powiem brzydko troszeczkę upchnąć aż 7 ciągników. Ale z tego co widzę, tu jest wszędzie miejsce, także Tak. nie można powiedzieć, pokażmy to. Mamy tu miejsce. Jest miejsce, także z drugiej strony, bo to mówię, żeby czasami nie było, że... I też jest miejsce pokazane, że jest. I to jest na takich ramach metalowych, bo to jest bardzo ważne, żeby zabezpieczyć. Jak widzicie, tutaj jest, już żeśmy koła wyciągnęli. To jest przednia oś. Tam z boku są koła te większe, Tak jak jest. najbardziej. I troszeczkę popsujemy tą folię, bo warto nie zobaczyć szkodzi. jedną rzecz. Pokażemy, że ani nie ma uszkodzeń na szybie, Tak, ani na masce. masce. To jest właśnie bardzo ważne, bo my nawet to często tak czy tak sprawdzamy, bo później ewentualnie są roszczenia do spedytora. I jak najbardziej, dlatego zawsze po przyjeździe sprawdzamy, czy aby nie ma żadnych uszkodzeń na kabinie, czy nie ma uszkodzeń na plastikach jakby w kabinie. Czyli to zawsze generalnie, jest czy- weryfikowane. Tak, zawsze jest to weryfikowane, ewentualnie to na serwisie poprawiamy, także Jest trochę więcej roboty na pewno. jest. Ale z tego co wiem i żeśmy się zasilili jak gdyby w nowych mechaników, którzy starają się te wszystkie czynności operacyjne, które są niezwzględne, bo ciągnik, pamiętajcie, ma coś takiego, co się nazywa przegląd P0. 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 Tak. I to robimy u Czyli siebie my zawsze. musimy to sprawdzić, czyli zmontować, podokręcać śruby, sprawdzić kompletność, Oleje. nie oleje, Tak. filtry, bo Dokładnie. żeby czasami nie było, że wyjechał bez filtra. Ja kiedyś pamiętam, Dacia miała klocki drewniane wkładane jako hamulcowe i to też były takie różne przygody. Czyli to wydaje się może dziwne, ale dbamy o to, żeby produkt finalny, ten, który Państwo otrzymają, był jak najbardziej kompletny, sprawdzony. To, co jest istotne, przez to obniżamy koszty, bo Tak. kontenery rosną te ceny, niesamowicie słyszałem. Kontenery, dokładnie, no niestety cena rośnie na całym świecie, także to będą dostawy nie tylko Arbosów, ale każdego innego ciągnika. Dokładnie. Ceny rosną po prostu. Paradoks. To niezależnie niestety jest od nas. Dokładnie tak. I paradoksalnie, to co też jest ciekawe, często mówią, że coś jest tam Made in Germany albo tam inne, oczywiście ja tam nie kwestionuję tego, żeby była sprawa jasna, ale wiemy, że na przykład kolejne fabryki w Tychach Volkswagena stają, no bo brakuje im komponentów do produkcji, Dokładnie. które pochodzą z kontenerów, które płyną z Chin. Czyli to tam każdego można powiedzieć, ile procent jest tego Made in German. Nie czepiamy się oczywiście tego kraju i tych produktów. Tylko jednak okazuje się, że ta synergia tych wszystkich gospodarek jest taka, a nie inna. Ja z kolei, z racji tego, że mamy tutaj Arbosa, chciałbym Państwu i dzięki obecności Janka przedstawić Państwu, że nie tylko Arbos to tylko ciągniki. To Tak też jest. są maszyny. Arbos produkuje też inne maszyny i mamy naprawdę atrakcyjne ceny. Tak jest. Także warto to zaprezentować również. Mamy kilka okazji i teraz przejdziemy na część placu, gdzie właśnie mamy je zmagazynowane i pokażemy pokrótce naprawdę rewelacyjną okazję, jeżeli chodzi o pewne produkty. Tak jest. Idziemy, Tak, Janek. zapraszamy. I tak jak Janek, ja Ci obiecałem i zresztą Państwu też, teraz przedstawimy coś, co my nazywamy to ofertą specjalną. To nie jest, że to jest coś wybrakowanego, to są maszyny powystawowe. Niektóre są maszynami pokazowymi, ale właśnie to, co jest istotne, po pierwsze one są, co na rynku jest dzisiaj bardzo istotne, bo wiele maszyn brakuje. Drugie, mają rewelacyjną cenę.
bo z tego co my wiemy, polscy producenci, niektórzy o 30% podnieśli ceny. Zachodni producenci też już są liczby rzędu 14-16%. Drożeje niestety. A najgorsze tak naprawdę jest przed nami, bo sezon na podwyżki zachodnich maszyn to jest dopiero wrzesień. No i nie wspominając cały czas, że stal cały czas rośnie, kurczę. Stal cały czas rośnie i to, co też jest najgorsze, tak szczerze mówiąc, wszystkie komponenty. Bo pierw rośnie surowiec, ale z tego surowca nie tylko jest sama maszyna powstaje, ale również jej elementy dodatkowe. I zaczynamy. Janku, pokazujemy. Pierwsza maszyna to jest maszyna 4,5 metrowa, zaczepiana, która służy do siewu uproszczonego, pasowego, jednoczesnego, nawożenie i ziarno. Maszyna w wielu pokazach się sprawdziła. Mamy bardzo fajne wyniki, jeżeli chodzi o pracę. Maszyna ma redlice, specjalne takie szerokie, które powodują, że co widać ładnie w naszych materiałach na stronie www.korbanek, bo tam jest ładnie opisana i też jest właśnie w bardzo dobrej cenie. Ma ciekawy system dystrybucji nasion, który gwarantuje i sianie rzepaku i pozostałych nasion zbóż, które można siać. Kolejna, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, to jest jednak w Polsce jest wielu użytkowników, 6-metrowy siewnik na redlicy podwójnej, talerzowej, z rolką dociskową. Coś, co jest bardzo ważne dla tych użytkowników, którzy właśnie chcą mieć zachowaną precyzję, szczególnie przy siewie rzepaku. Ciekawy system dystrybucji, aparaty wysiewające naprawdę gwarantują właściwą dystrybucję i co ciekawe, są aż, jeżeli dobrze widzę, 4 grzybki rozdzielające ziarno. To jest bardzo istotne, zwróćcie na to uwagę przy innych konstrukcjach, ponieważ dzięki temu mamy gwarancję większą na równomierne rozmieszczenie ziaren na szerokości. Ciekawa propozycja, przypominam, www.korbanek, maszyny nowe i używane, okazje. Pod arbosem widać. Kolejna maszyna, też ciągle popularna w Polsce, to jest zestaw uprawowo-siewny 3-metrowy, pneumatyczny. Aparat wysiewający jest dokładnie taki sam jak na maszynie 6-metrowej. To jest MSD 2.0 Kombi. Maszyna zawieszana już pod większe ciągniki. Tu już mówimy o ciągnikach 160-180 koni, które jeżeli ktoś chce za jednym przejazdem w cięższych warunkach polowych, czy w pewnego rodzaju uproszczeniach zrobić, jest jak najbardziej do wykorzystania. Ciekawa redlica, ona jest jednotalerzykowa, ale z specjalnym kółkiem czyszczącym i płozą, która jest tutaj, ona Wam gwarantuje prawidłową głębokość pracy. To jest bardzo istotne, szczególnie kiedy siejemy rzepak. 2 dystrybutory na 3 metrach, to daje po 1,5 metra. Bardzo precyzyjny zestaw właśnie do tego. Mamy 2 ostatnie sztuki, które bardzo chętnie przekażemy za bardzo rozsądne pieniądze. Kolejna maszyna to jest odpowiedź na to, co się dzieje na rynku polskim. Klienci często mówią nie muszą mieć aktywnej, chcą mieć bierną maszynę. I tu mamy polskiego producenta, dużą ciężką bronę talerzową Tolmet, Tytan 300, która daje bardzo dobrą uprawę, jeżeli chodzi o część talerzową. Wał metalowy, paker. Uważam, że jednak mimo wszystko jest to jeden z bardziej uniwersalnych. Oczywiście w dyspozycji jest możliwość zmiany na inną. Maszyna pokazowa w paru pokazach się sprawdziła, szczególnie jeżeli chodzi o oziminy, wyjątkowo zgrabnie. I tu już jest redlica dwutalerzowa. System już wielokrotnie u wielu producentów pokazany. Jest kółka, rolka dociskowa sparowana z tym i dzięki temu naprawdę mamy bardzo ciekawe parametry pracy. Kolejną ciekawostką dla mniejszych gospodarzy siewnik Arbos 3-metrowy. Maszyna powystawowa, ciekawej konstrukcji, z redlicą już wcześniej omawianą jednotalerzową, ale z płozą, która reguluje właśnie głębokość pracy, czyli mamy gwarancję pracy. Maszyna gwarantuje, że naprawdę klienci będą zadowoleni. Jest bardzo ciekawa oferta. Obecnie moim zdaniem jest to jeden z najciekawszych cenowo produktów w ofercie na rynku. Coś, co bardzo popularne się zrobiło w ostatnich latach, to są siewniki pneumatyczne wykorzystywane czy to w siewach uproszczonych, czy w maszynach do uprawy pasowej. Tutaj mamy siewniki punktowe marki Arbos. Niektórzy może znają te produkty pod nazwą Matermac. Po prostu Arbos stał się właścicielem firmy Matermac. Ciekawostką akurat tej maszyny, może to jest niewidoczne, to jest 6-metrowa maszyna, ale z regulowanym rozstawem międzyrzędzi.
możemy sobie to swobodnie regulować. Są specjalne takie sprzęgi, ja to pokażę, tu w tym miejscu to widać. O, sprzęgi, które regulują rozstaw. Co ciekawe, ten pionowy element służy do tego, że po rozłożeniu maszyna staje się 4-metrowa i można rozsuwać te sekcje na żądaną szerokość. Wielu producentów, czy to jest, powiedzmy, nie będę mówił o konkurencji, ale na przykład sprzedajemy Monosema, to jest mniej więcej odpowiednik Extenda, z tym, że tu jest bardzo rewelacyjna. Duży zbiornik, ciekawy aparat wysiewający. Owszem, jest z tworzywa sztucznego, może my nie za bardzo go kochamy, ale sprawdziliśmy go w praniu. To jest najlepsze. Na polu, czy właściwie rozmieszcza ziarno. Siewniki może nie lubią jakichś zbyt wysokich prędkości, ale w tych optymalnych prędkościach 6-8 km na godzinę naprawdę gwarantują bardzo dobre rezultaty. Też bardzo ciekawa oferta dla tych, którzy chcą właśnie świadczyć usługi, bo to jest to, co teraz współcześnie jest istotne. Mamy ciekawy zbiornik ze stali nierdzewnej, czyli maszyna, która po pierwsze o dużej pojemności zbiornik, ładnie jest to w specyfikacji bardzo dokładnie opisane, ze stali nierdzewnej, ze specjalnym dystrybutorem, który gwarantuje nam odpowiednią ilość nawozu, podawaną na życzenie, tak jak klient sobie życzy. Kolejna oferta w siewnikach punktowych to jest jeden z najprostszych, ale już na redlicy talerzowej, czyli pełna redlica talerzowa, gwarantująca po pierwsze gwarancję głębokości siewu, po drugie na pewno, że ziarno będzie we właściwym miejscu umiejscowione. Siewnik 6-rzędowy, ale już na ramie klasycznej teleskopowej. Dosyć wygodnej, prostej, nieskomplikowanej, z ciekawym zbiornikiem ze stali nierdzewnej, z pokrywą, bardzo wygodny do załadunku, nawet jeżeli ktoś ma big baga, ponieważ ta górna część łączy jak gdyby dwa zbiorniki. Kolejna maszyna, też wyjątkowo ciekawa, podejdziemy do maszyn z tyłu, bo to jest też bardzo fajnie widać. Zwróćcie uwagę, tu mamy ciekawą konstrukcję, 8 rzędów. Często klienci mówią, albo chciałbym 8 rzędów buraka zasiać, a może bym chciał 8 rzędów kukurydzy zasiać. Ta maszyna, już te ramiona wyprowadzające ma dłuższe i gwarantuje 8 rzędów i na kukurydzę, i 8 rzędów na burak. W standardowym wyposażeniu są tarcze i na burak, i na kukurydzę. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia, jeżeli chodzi o siew rzepaku. Ciekawa oferta z dużym zbiornikiem, jeżeli chodzi o nawóz. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Przypominam jeszcze raz, www.korbanek.pl. Maszyny nowe i używane, maszyny są bardzo ładnie zaprezentowane tam, dokładna specyfikacja i są filmiki z pokazów i na naszych stronach pokazane są, jak są robione wschody. Ciekawsza dla bardziej wymagających maszyna, też z okazji, to już jest siewnik 6-rzędowy, który ma w sobie już tak zwany mikrogranulat. Oprócz podsiewu nawozu, 1300 litrów, jeżeli dobrze pamiętam, i do mikrogranulatów. Też bardzo ważne, jest on regulowany. On ma regulację ilości mikrogranulatów. Nie wszędzie i nie u każdej konkurencji to jest, a to jest bardzo coś przydatne, które pozwala wyregulować odpowiednią ilość mikrogranulatu po to, żeby precyzyjnie dozować coś, co jest bardzo istotne. Przy zwalczaniu ślimaka się sprawdza, w niektórych mikroelementach, które chcemy dostarczyć. Maszyny, jak widzicie, wszystkie są w tablice ochronne wyposażone, w oświetlenie drogowe, czyli spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, te, które dla Was są ważne, żeby poruszając się po drogach publicznych nie następczały kłopotów dla współtowarzyszy drogi, którzy widzą Was doskonale. Trzeba pamiętać, że te zbiorniki, które są, one mocno ograniczają pole widzenia w tylnej szybie ciągnika, szczególnie jak maszyna jest podniesiona, więc to dodatkowe oświetlenie i zewnętrzne lusterka pozwolą Państwu bezpiecznie się przemieszczać. Polecamy te maszyny, bo to jest ciekawa oferta. W czasie, kiedy jest trudna dostępność, a Państwo realizują, czy to programy unijne, czy inne, można skorzystać z tego i to jest specjalnie dla Was oferta, która jest na www.korbanek.pl. Maszyny używane i pokazowe. Zapraszam do odwiedzenia.